Cześć, mamy 15 marca. Słuchajcie, musimy troszeczkę wytłumaczyć, co my robimy, gdzie jesteśmy. Wczoraj Wam pokazaliśmy, jak się pakowaliśmy. W Polsce, w Warszawie było troszeczkę pochmurno, jeszcze chłodno. Nie zdążyliśmy wytłumaczyć, gdzie jedziemy, gdzie Was zabieramy. Dzisiaj już jesteśmy w Chorwacji, jedziemy do Splitu, mamy 200 km do celu. Zabieramy Was na wycieczkę, na której będziemy testowali 4 motocykle, do których nakręcimy osobne filmy. Te filmy będą dedykowane, tak jak poprzednie, które oglądaliśmy, ale dodatkowo zabierzemy Was na wycieczkę, pokazując, jak się bawimy podczas testowania motocykli. Nie mogliśmy się już doczekać w Polsce na pogodę, w związku z tym jedziemy. Mamy dzisiaj 16 stopni, jest cieplutko. Zakładam, że jak dojedziemy za 2 godziny, będzie około godziny 14, zrzucimy motocykle i robimy Wam relacje z wszystkich motocykli, które zabraliśmy. Widzieliście je w Polsce, ale w Chorwacji będą się prezentowały na pewno dużo piękniej. Dojechaliśmy. Wszystkie motocykle są całe, my jesteśmy cali, czas na rozpakowanie kolejnych motocykli. Oczywiście mamy tutaj takiego małego Kapa, ale poradzimy sobie i z nim. Patrz, Nie wzięliśmy ładowa. wiesz, że masz. Wiem, że mam i że mam, żeby się nie wbić. Teraz kolejny schodzi na dół, ale jeżeli Cię to nie interesuje, możesz kliknąć tutaj i ominąć ten czas, w którym my się męczymy. Przejdziesz do części ciekawszej. Tutaj wielkie podziękowania dla właściciela pensjonatu, w którym mieszkaliśmy, który bardzo nam pomagał od ściągania motocykli po śniadania, które były pyszne. Mamy 4. ostatniego, ledwo już żyjemy po tej podróży. Może tak z boku to wygląda, że pyk pyk i ściągamy te motocykle, ale to jest ostatni ciężki motocykl, który dał nam w kość. I w ramach sprostowania Harley rozładował się z naszej winy, nie wyłączyliśmy cichego alarmu i akumulator padł. Dlatego jedynym rozwiązaniem, żeby go uruchomić, było odpalenie go z popychu. I tutaj ja się śmieję, wszyscy się będziecie też śmiali, że pchamy Harley'a. Ale to jest jedyny taki, myślę, kawałek, jaki możecie zobaczyć na świecie, gdzie pchają Harley'a. Śmiechy śmiechami, motocykl w końcu odpalił. Za 3. próbą udało się go uruchomić, naładował akumulatory i wystartowaliśmy. Tutaj wielkie podziękowania dla dużego zaangażowania z Pawła strony. Było ciepło, a więc pot się lał głównie Pawłowi z czoła. Pozwolicie, ja sobie troszeczkę przycupnę i opowiem Wam, co my żeśmy tutaj naprzywozili. Wszystkie maszyny to są najnowsze modele, może prawie wszystkie, ale będą tutaj służyły do prezentacji do nowych filmów. Zacznę od Harley'a, który niewątpliwie jest po prostu spektakularnie czymś wyjątkowym. To jest motocykl z zupełnie innej bajki niż do tej pory to, co pokazywaliśmy. Motocykl na 120-lecie Harley'a Davidsona w wersji limitowanej w serii 750 sztuk na cały świat. My mamy dla nas wyjątkowy numerek 433 w kolorze magenty. Kolejny motocykl, który przywieźliśmy na testy, to jest Rocket. Stoi tam najdalej ode mnie. Rocket 2,5 pojemności. Motocykl, który już od jakiegoś czasu jest u nas w wypożyczalni, ale nie mieliśmy okazji Wam go zaprezentować, objeździć, pokazać. Też go wybraliśmy na tą podróż. Zmieściliśmy jako 4. Nie było łatwo zmieścić 4 tak duże motocykle, takie poukładać, żeby nic im się w czasie podróży nie stało, a więc Rocket to ta 2. pozycja wyjątkowego motocykla do testów w wydaniu specjalnym naszego odcinka. Kolejne motocykle
powiecie, całkowicie z innej bajki, ale bardziej pasujące do tego, co wcześniej pokazywaliśmy. Pasują do tego klimatu, w którym tutaj jesteśmy, do objeżdżania dłuższych tras, a te dwa motocykle to jest z mojej prawej strony Honda Africa 1100 Adventure Sport, model 2024, czyli ta najnowsza wersja Afryki z kołem 19. Zobaczymy, jak to się będzie prowadziło i będziemy o tym opowiadali. Kolejny motocykl troszeczkę w tle Afryki to jest BMW. Tak bardzo wyczekiwany motocykl na całym rynku motocyklowym na rok 2024. My mamy jeden z pierwszych modeli z roku 2023 z samej premiery w wyjątkowym malowaniu Option 719. Taki butelkowy kolorek, który w słońcu prezentuje się świetnie, złote akcenty i mimo że wydaje mi się bardziej smutny niż Afryka, ludzie bardziej interesują się przechodząc obok tego motocykla, a więc chyba robi duże wrażenie. Powiem Wam, jak sobie tak tutaj siedzę i Wam opowiadam troszeczkę o tych motocyklach, to już robi mi się gorąco, a więc chyba pora, żebyśmy się ubierali i jechali. Dzisiaj planujemy podróż w stronę Dubrownika. Zobaczymy, czy dojedziemy, czy zrobimy pół drogi. Nigdzie nie musimy dojechać. Tam, gdzie nam się uda dotrzeć, to dotrzemy. Dojechaliśmy pół drogi do Dubrownika. Piękna droga, tutaj zaraz Wam pokażemy, na turystykach. Czyli dwóch motocyklach, GS i Afryka. Dzisiaj dzień jest przeznaczony dla Afryki. Znaleźliśmy chwilę też i na to, żeby nagrać pogadankę, którą będziecie mogli obejrzeć typowo dla Afryki i jedziemy dalej zwiedzać Chorwację i pokazywać, jak prezentuje się Afryka na tle pięknego krajobrazu słonecznej Chorwacji. A na szczegóły o Afryce to będziecie jednak musieli poczekać na specjalny odcinek o Afryce, a my w tej chwili przechodzimy do następnego motocykla. No i kolejny dzień. Dzisiejszy dzień przeznaczony jest dla łobuza, ale o tym opowie już prowadzący. Oddaję głos. Taki żarcik. O, hej. Oglądam materiały z Roketa. Dzisiaj testujemy Roketa. Cały dzień dla Roketa. Wspaniała maszyna na te drogi. Znowu będę cały wieczór zastanawiał się nad tym, który motocykl mi się najbardziej podoba. Ten jest fantastyczny. Wieje, ale sama frajda w taką pogodę pojeździć w marcu na motocyklu. Już tak spragniony byłem tego jeżdżenia w tym roku, że tylko jeździć. Zatrzymujemy się tylko na chwilę, na tankowania, zgrywamy filmy i jedziemy dalej, żeby jak najwięcej materiału zebrać. Zobaczcie, co tam na dole się dzieje. Cały półwysep w słońcu. Jedziemy dalej. Nie ma czasu. Ogień. Ach, to Omisie lubią najbardziej. Omisie dlatego, że jedziemy w stronę Omisia. Słuchajcie, ten dźwięk Roketa jest niesamowity. Nie wiem, czy słyszeliście na tym nagraniu. Jeżeli nie słyszeliście, to możecie go spróbować sami jeżdżąc na tym motocyklu. Mamy nowy dzień, a nowy dzień to nowe wyzwania. Na dzisiejszy dzień mamy zaplanowanego GS-a, BMW GS 1300, motocykl, który już pojawił się na naszym kanale w pełnej relacji. Niektórzy z Was go pewnie widzieli, niektórzy z Was go jeszcze pewnie nie widzieli, a więc zapraszamy, obejrzyjcie. Na pewno się nie zawiedziecie, co tam zobaczycie na temat tego motocykla. A w sumie to i tak nie wiem, kiedy to oglądasz. Może być tak, że już mamy wszystkie motocykle nagrane, a więc zapraszamy na nasz kanał, na którym znajdziecie motocykle, które wcześniej prezentowaliśmy, ale też jeżeli oglądasz to już w późniejszym czasie, to może będziesz widział wszystkie motocykle, które zabraliśmy na Chorwację i je tam testowaliśmy. Ja proponuję wjazdy do tunelu. W Polsce tych wjazdów do tunelu dużo nie znajdziecie. My tutaj szukamy tuneli i w każdym tunelu jest podniesiony dźwięk tego silnika.
Kolejny nowy piękny dzień. Dzisiaj czas na pięknego Harley'a. Jedziemy ze Splitu do Makarskiej, do portu. Pojedziemy, zobaczymy co tam słychać. Piękna podróż 60 km. Coś Wam pokażę. Orzeszek. Pasuje? Nie wiem, wydaje mi się, że pasuje. Taki wybrałem do tego motocykla. Ale słuchajcie, żeby orzeszek jakoś się fajnie zgrał. Takie czadowe okularki. Taka to historia. Nie przyciemniane, tylko po to, żebym much nie łapał i powietrza. Jedziemy w stronę Makarskiej. I troszeczkę Wam poopowiadam moich wrażeń z Harley'a. Ten motocykl w ogóle został wymyślony bardzo spektakularnie, jako taki motocykl, który jest w naszym garażu wypożyczalni wyjątkowych motocykli. Do końca nie wiadomo, jaki cel ma pełnić i do czego służy taki motocykl, ale niewątpliwie Harley Davidson w garażu wyjątkowej wypożyczalni w wersji limitowanej jest czymś wyjątkowym. Zobaczcie, co znaleźliśmy. Taki domek, dla mnie to as, idealnie pasuje do Harley'a, a więc brakuje do tego Harley'a takiego pięknego domu. Nie będziemy wchodzić na posesję, z tej strony jest tylko wejście od ulicy. Domek z tej strony wygląda bardzo skromnie, a chodźcie, zobaczycie z drugiej strony, poza tym tarasem, który wygląda świetnie. Tu jeszcze nie. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Zobaczcie. 3 piętra. 4 poziomy. Na samym dole basen z widokiem na morze. To jest dom, który idealnie pasuje do tego motocykla i do tych, które mamy, a więc trzeba w jakiś sposób realizować te cele i dążyć do tego, żeby w jakiś sposób Harley miał gdzie mieszkać, tak? I jedziemy dalej, chodźcie. Tak jak są motocykle turystyczne, które tutaj zabraliśmy. Rocket, który jest potworem, łobuzem, takim motocyklem do lekkiego powściekania się. To podsumowując, Harley jest do spokojnej, dostojnej jazdy. I tu bym 40% zapodał, że on służy do tego, a 60% ten motocykl służy do patrzenia. Ten motocykl służy do patrzenia. To jest jego główne zadanie, w którym oceniam go na 60%. Oczywiście, gdyby nie jeździł tak świetnie, nie był takim królem szos, to nie byłoby takiego patrzenia na niego. Ale to jest motocykl, który jest prosty. Tutaj jest prosty licznik. Nie ma komputerów, nie ma jakichś wybitnych urządzeń, tabletów. Tutaj jeździmy i patrzymy, słuchajcie. W tej chwili ja patrzę na widoki, a wy patrzycie na motocykl. Myślę, że teraz przemieścimy się, tak jak powiedziałem, do portu. Tam znajdziemy chwilkę, żeby sobie troszeczkę odpocząć. W końcu nie jesteśmy tu po to, żeby pędzić. Wszystko robimy na spokojnie, nigdzie się nie spieszymy. Klimat tutaj służy do tego, że tacy jesteśmy wyciszeni. Mamy na to czas, żeby Wam opowiadać o tym, co się dzieje i przeżywać w sposób zrelaksowany tą jazdę, odbierając każdą przyjemność z kilometra, którą jesteśmy w stanie tutaj odbywać. A więc widzimy się w Makarskiej, tam Wam postaram się na spokojnie jeszcze coś ciekawego opowiedzieć. Postanowiłem powiedzieć parę słów, żeby Wam troszeczkę nakreślić, czym my się w ogóle zajmujemy.
Ponieważ widzicie nas na kanale Wyjątkowe Motocykle, tam pokazujemy po kolei motocykle, które nam się pojawiają w wypożyczalni. Zabraliśmy Was na odcinek specjalny na wyjazd do Chorwacji, mający na celu pokazanie wszystkich motocykli, które ze sobą zabraliśmy. Ale po co my to w ogóle wszystko robimy? Mam takie poczucie, że Wam się to podoba. Mam informacje od ludzi, którzy wypożyczają od nas motocykle, że fajnie to wygląda. Każdy klient, który wraca z wyprawy zadowolony z takiego wyjazdu, jest dla mnie to taki miód dla moich uszu, że robimy dobrą robotę. I stąd właśnie pojawił się pomysł na taki kanał na YouTubie, żeby Wam w taki bardziej dokładny sposób zaprezentować każdy z tych motocykli, który pojawia się w naszej wypożyczalni. Pomysłów na przyszłość jest bardzo dużo. Naprawdę motoryzacja, motocykle to jest temat bardzo obszerny. Tak jak teraz przyjechaliśmy do Chorwacji, żeby ten sezon wcześniej zacząć, to mamy pomysły, jak stworzyć warunki takie, żeby motocykle nie stały w zimę, bo one strasznie się nudzą. Ja widzę, jak one w zimę się nudzą. Na początku założenie było takie, że motocykle jeżdżą 5 miesięcy w roku, ale kiedy patrzymy na nie codziennie, to chcemy, żeby jeździły więcej, a więc wierzcie mi, że będziemy wdrażali nowe pomysły, żeby te motocykle Wam pokazywać. I jeżeli Wam się będzie to podobało, w jaki sposób będziemy te motocykle nagrywali, pokazywali, to myślę, że efektem właśnie będzie to, że będziecie do nas przyjeżdżali i je wypożyczali. Myślę, że właśnie to chciałem Wam opowiedzieć, żebyście poczuli sens tworzenia tego programu w zupełnie inny sposób niż jest to tworzone przez dziennikarzy motoryzacyjnych, którzy na pewno robią kawał dobrej roboty, bo opowiadają o szczegółach, o nowościach motocykli, które prezentują. Ja robię to troszeczkę inaczej, gdzieś w sposób może nie taki cyferkowy, nie taki katalogowy. Bardziej zależy mi na tym, żebyście poczuli odczucia moje, które zdobywam w trakcie jeżdżenia tymi motocyklami. Wszystkie je kocham, a więc nie mam obiekcji, żeby powiedzieć to, co mi się nie podoba, tak? Nikt mi tego nie zabroni, żebym nie przedstawił Wam swoich odczuć też i negatywnych, no ale staramy się mieć takie motocykle, które jednak są nie staramy się, one po prostu są wyjątkowe. Takie mają być i w takim kierunku idziemy. Tak, to my wróciliśmy cali i zdrowi. Słuchajcie, przygoda niesamowita, naprawdę było bardzo super. Zresztą chyba widzieliście. Wszyscy byli zadowoleni, ja na pewno bardzo zadowolony. Przywieźliśmy troszeczkę wiosny, następne dni mają być już podobno ciepłe, a więc startujemy, żeby jeździć motocyklami. Was zapraszamy, bo to już najbliższe dni mają być bardzo ciepłe, a więc pora wynajmować motocykle, które pokazywaliśmy, tak? Jeżeli Wam się podobało to, co pokazaliśmy, to poza odcinkami o konkretnych motocyklach postaramy się nakręcić kolejne specjalne wydanie, ale to za jakiś czas. Pomysły już są, bo po powrocie mamy mnóstwo nowych pomysłów, nowe perspektywy do tego, żeby testować kolejne motocykle. A tak jak mówię, mimo że dzisiaj troszeczkę chłodno jest po powrocie, wszystkie maszyny wróciły w całości. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu. Zapraszamy do wypożyczalni. Cześć!